Dzień dobry, mam na imię Robert. Dzisiaj zapraszam Cię na golenie w stylu japońskim. Będzie to golenie narzędziem z legendarnej stali przyjacielu Tamahagane. To jest historyczna stal używana ówcześnie w Japonii, używana również i obecnie do produkcji mieczy. Jakich mieczy w Japonii dobrze wiemy. Taką kamisori, bo tak się nazywa to japońskie narzędzie do golenia, taką kamisori się ogolę, ale zanim pokażę Ci, zanim zobaczysz właśnie tą kamisori, chciałbym Ci pokazać też inne i mniej więcej w czym rzecz. Więc kamisori to jest takie proste narzędzie. Ta kamisori ma około 80 lat. Takie proste narzędzie to jest 30-40 gram wagi. Składa się tutaj z płytki, gdybyś się dobrze przyjrzał. Jest wkuta płytka z wysokowęglowej stali, bardzo twardej. A ta kamisori, którą ja się ogolę, ta płytka, która jest tutaj, jest wykonana ze stali właśnie Tamahagane. Hagane oznacza stal, a Tama oznacza doskonały, okrągły, perłę, klejnot. Tak właśnie to słowo jest wieloznaczne, słowo Tamahagane, doskonała stal. Kamisori jest zrobiona, w skrócie, jest skuta z dwóch warstw. Z tej strony rączka nazywa się komi. To jest komi. Ta strona to jest strona omote, a ta strona brzytwy to jest strona ura. Tutaj jest wkuta płytka z bardzo twardej stali, a z tej strony jest żelazo, to jest nośnik właśnie tej płytki. To jest żelazo lub miękka stal. Inaczej można powiedzieć nośnik lub podstawa, czyli jigane z języka japońskiego. Tak wygląda. Na kamisori są nabite kanji, te małe znaczki z mistrzem bądź z użytym materiałem. To jest krótki opis na wieki połączony z brzytwą. Tak wygląda strona od tej strony krawędź tnąca jest bardzo cienka. Gdybyś się przyjrzał, może zobaczysz w odbitym świetle, cieniutka, a z tej strony krawędź tnąca już jest szersza, dlatego że ta strona ściera się szybciej, odsłaniając ekstremalnie cienką krawędź tnącą, która jest ze stali wysokowęglowej. Często na brzytwach widać ślady po kuciu. Tak to wygląda. To wykonał człowiek ręcznie, skuwając dwa kawałki metalu. Miękkiego i lekkiego. Tak wygląda chwyt. Chwytamy brzytwę tak. 3 palce tu z tej strony, a 2 tu. I to wszystko, cała filozofia. Golimy się. Ja się golę tradycyjnie jedną stroną, czyli strona omote jest cały czas przy skórze. Obracając ręką jestem w stanie ogolić się tylko tą jedną stroną, podobnie pod włos, jak widzicie, tylko obracam rękę, wyginam nieco głowę i mogę się ogolić. Mam tych brzytew kilka. To jest brzytwa Tsurayuki. Pokażę Wam jeszcze jedną brzytwę Tsurayuki, ale ta została wykonana i podpisana przez mistrza Ichihara Kiyotaka. Podpisał się tutaj na tej kamisori Tsurayuki. Spójrz, ma trochę inny kształt, widzisz? Troszkę jest inna. I te najstarsze zwężają się ku pięcie, a te bardziej współczesne już nabierają kształtów bardziej regularnych. Strona ura, strona omote wygląda tak. Mam też kamisori Tama, gdzie ona jest? To jest kamisori Tama. Jest doskonale wykonana w porównaniu do kamisori Tsurayuki. Wygląda tak. Podobnie, ale to nie to samo. Właściwie każdy mistrz, każdy
warsztat rzemieślniczy robił te brzytwy w trochę odmienny sposób. Tutaj kanji. Kanji jest właśnie ten wyraz tama, czyli doskonała. Nie wiem dokładnie jaka to jest stal, ale podejrzewam, że to jest stal właśnie Tamahagane. Widać wkutą płytkę, gdybyś się przyjrzał dobrze pod światło. I jeszcze kamisori. Chciałem Wam pokazać kamisori Azuma. To jest kamisori New Azuma ze stali Yasuki. I to jest stal. To jest kamisori z lat 60. ubiegłego wieku. Wygląda tak. Ja ją kupiłem w stanie NOS. Naostrzyłem ją. I tutaj wyraźnie widać wkutą płytkę, bo to jest, widzicie, inaczej odbija się w świetle płytka ze stali węglowej. Stal Yasuki to jest stal zbliżona składem do stali Tamahagane, ale wyprodukowana współcześnie, tak wyglądająca. No i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że szlify są właśnie takie, jak tu widzicie. Jest taki szlif asymetryczny. To nie jest symetryczny szlif brzytwy zachodniej. Tak wygląda. Do tego ja, wzorując się na historycznych owinięciach, bo goliłem się brzytwami dzięki uprzejmości kolegi Michała, Mokasyn 86, goliłem się brzytwami ponad 100-letnimi, nawet 200-letnimi, z brzytwami Orihi. Co chciałem Wam powiedzieć? Tak wygląda kamisori, która opuszcza warsztat. A tak wygląda kamisori owinięta rattamem, wzorując się na historycznych brzytwach. Te takie 100-letnie mają właśnie takie owinięcie. Proste. Często pod spodem jest patyczek i jest warstwa czerwonego lnu. Rattam ułatwia uchwycenie. Tak to wygląda. Kamisori, japoński przyrząd do golenia. W mojej ocenie to jest już top of the top. Już nie ma, jak dla mnie, mówię za siebie, nie ma już nic lepszego, nie zostało wymyślone jak dotąd do golenia. Tak wyglądają kamisori 30-40 gram. Te, które Wam przedstawiłem, to są kamisori średniej wielkości Ichogake, tak się to nazywa. A ja pokażę Wam kamisori właśnie ze stali Tamahagane, która wygląda, przyjaciele, tak. To jest Azuma. Tutaj jest New Azuma. Słuchajcie, która to jest? To jest New Azuma. 60 lata. A tutaj jest jej poprzedniczka. Różnią się długością, nieznacznie długością krawędzi tnącej. Tak wygląda. Spójrzcie. Mnóstwo kanji. Tutaj już nie ma żartów. Tu jest właśnie wkuta stal Tamahagane. Najlepsza możliwa japońska stal. Do pewnego momentu Tamahagane Japończycy wykonywali swoje narzędzia, czy właśnie takie narzędzia golące, wykonywali tylko i wyłącznie ze stali Tamahagane, ponieważ nie była dostępna. Później była w Japonii w jakiś sposób polityczny, czy nie wiem jaki, nie wnikam w to. Japonia mogła importować stale z zagranicy, Tamahagane, a stal użyta tutaj, w tej brzytwie Tsurayuki, podpisanej przez mistrza, tutaj jest stal szwedzka Swede Ko, napisane jest na grzbiecie Swede Ko, czyli szwedzka stal. Tak to wygląda. I zobaczcie, rączka gumowa. W tej Azumie, nowej Azumie, którą Wam pokazałem, była gumowa rączka, też brązowa. Zdjąłem ją i zrobiłem owinięcie z rattamu. Tak wygląda japońskie narzędzie, które się nazywa kamisori. Jeśli chodzi o Japonię, bo to jest taki odcinek właśnie, narzędzie fryzjerskie do zrobienia piany. Celowo nie wlewałem wody do środka, żeby Wam pokazać, jak wygląda. Popatrzcie. Tutaj wlewamy wodę gorącą, bardzo ciepłą, gorącą, a tu, w tym miejscu, umieszczamy kawałek mydła bądź kremu. Pędzelek, gdyby Wam tak
pokazać, wchodzi do tego pojemnika z mydłem. Tutaj nie zrobimy piany, to służy do wbicia mydła w knot. Gdybyśmy mieli duży pędzel, ten ma 24 mm, mieści się spokojnie, ale gdybyśmy mieli duży pędzel, to możemy knot ścisnąć knocik i sobie wybrać to mydło bez problemu, wbić w węzeł. No, od czasu do czasu możemy w trakcie golenia zanurzyć i uzupełnić wodę. Tak wygląda. Swoją drogą bardzo ładne. Special Sanitary Shaving Soap Cube for Barber. Seto Saeki Made in Japan. Taka rzecz. Fryzjer sobie trzymał w ręce i nabijał mydłem pędzelek. Mydło, które użyję dzisiaj w dzisiejszym odcinku, to jest mydło Bixby. Nazwa jest nieprzypadkowa, bo nazwa nawiązuje do pewnej budowli, o czym później. I woda, podobnie woda po goleniu Bixby. No więc tak, zaczynamy. Mydło uszczknę odrobinę. Nie wziąłem łyżeczki, muszę to zrobić palcem. Nieduża ilość. Mydło użyczone przez kolegę Karola, za co bardzo dziękuję. Taka konsystencja i zapach. Wiecie co? Zapach jest podobny, zapach jest zbliżony do mydła Moon, bo to jest mydło Moon, łojowe, 170 gram. Zapach jest zbliżony do mydła Havana, tego samego producenta, ale tutaj, w tym mydle, ja wyczuwam więcej, przyjaciele, więcej owoców. Ja tu wyczuwam owoce. A zaraz zobaczymy, co się będzie działo, jak będę to mydło porządnie rozgniotłem, rozpłaszczyłem w tym pojemniczku na mydło. I zaraz naleję ciepłej wody, bardzo śliskie, mega śliskie mydło. Naleję wody, sięgnę po ręcznik, który mam trochę dalej. Naleję ciepłej wody do tego pojemnika, tutaj, nie trzeba dużo, i będę sobie od czasu do czasu sięgał po nią, żeby pędzelek, nieduży Simpson Commodore. Sięgam po wodę, odrobina wody i wciskam w węzełek. Proszę, tutaj jest zaleta takiego małego pomieszczenia, takiej małej przestrzeni jest taka, bergamota jest taka, że tutaj knot nam się nie rozjeżdża na boki. Taki mały myk. Jeżeli nie chcemy, żeby obijał nam się knot o ścianki tygla, bo mamy na przykład głęboki, chwytamy sobie za węzeł i mogą się nam obijać najwyżej palce. Przepraszam, nie za węzeł, tylko za uchwyt, za ten gryz. Proszę. Odrobina wody. Sięgam po wodę. Przenoszę. Japonia w łazience. Powiem Wam odnośnie właśnie Japonii i narzędzi, które są wykonane przez tamtejszych rzemieślników. Brzytwa wykonana całkowicie ręcznie przez człowieka. Skute 2 kawałki metalu, ale ostrość jest, przyjaciele, po prostu przerażająca. Do tego w procesie kucia to żelazo nabiera, stal wkuwana w żelazo nabiera wyjątkowej twardości, ponieważ staje się jeszcze bardziej drobnoziarnista i kamisori raz naostrzona, na przykład ze stali Tamahagane, z tej stali, którą Wam pokażę, może wystarczyć nawet na 600 goleń, przyjaciele.
Wyobraźcie sobie, że golicie się 600 razy bez utraty ostrości. Tak trzyma właśnie ta stal. Proszę. Nie nalałem dużo wody, więc mi się nie wyleje. Pokażę Wam, jak wygląda. Bardzo długa, Camisorii bardzo długo utrzymuje swoją ostrość. Do tego, moim zdaniem, ja mówię tutaj wyłącznie tylko o sobie, nikim się nie sugeruję i nikogo nie biorę pod uwagę, tylko siebie. Jak dla mnie, Camisorii to jest najbardziej doskonałe narzędzie do golenia. Maszynki na żyletki są super, świetne są. Brzytwy zachodnie z symetrycznym ostrzem są ekstra, mega, super. Ale Camisorii to jest doskonałość w czystej postaci, jeśli chodzi o formę, o łatwość golenia. I powiem Wam, że nawet czasami nawet i łatwość ostrzenia. Jest tak proste narzędzie. Dostało odrobinę z tego, co tam tłoczyłem. Nie będę się już więcej znęcał. Przenoszę mydło na twarz. Zobaczcie, wszystko jest w knocie. Tutaj nie ma piany zbudowanej w tyglu. Całe mydło, cała dobroć, duża ilość. Bergamota. To się czuje na pierwszy rzut oka. Zapach bardzo zbliżony do mydła Hałana, tego samego producenta, ale tutaj ja czuję jeszcze jakieś nuty owocowe. Może właśnie ta bergamota takim tym skórzastym swoim zapachem skórki. Taka ciemna skórka bergamoty. Jest też wanilia, ale wanilia nie słodka. To nie jest wanilia deserowa. To jest taka wanilia trochę jakby taka dymna. Odrobina wody, patrzcie. No, wszystko weszło w knot. Do tego pojemnika wlewamy sobie gorącej wody i możemy sięgnąć patrzcie. Piana błyszcząca. Mun to jest klasa sama w sobie. Wyczuwa się lekko pieprz, podobnie jak w mydle DR Harris Windsor. Jest podobne niuanse, ale pierwsze takie wrażenia zapachowe pochodzące ze słoiczka to jest Przyjaciele Hałana, tylko że Hałana ma bardziej taki duszny aromat, a to mydło pachnie z nutami owocowymi. Pieprz, wanilia i bergamota. Takie są moje odczucia odnośnie zapachu tego mydła. Kolega pytał, jeden z kolegów, z widzów, subskrybentów, właśnie nadmienił o Camisorii, że próbuje się golić. I ja, przyjacielu, zaraz pokażę, że to nie jest trudne. Proszę, mamy odłożony pędzelek do pojemniczka, jakże się prezentuje po japońsku. A gdzieś jest piana, to nie szkodzi. To nie jest laboratorium ani sala operacyjna, tylko łazienka, gdzie piana może się wydostać poza tygiel. Nie bądźmy sztywniakami. Camisorii. Sięgam po tą historyczną Camisorii. Gdzie ona jest? To jest ta, to nie jest ta. Tutaj jest bliżej.
Azuma ze stali Tamahagane. Mnóstwo kanji. Tutaj nie ma żartów. Cieniutka krawędź tnąca z tej strony. Czekaj, żeby to się odbiło. Dobrze. I trochę szersza z drugiej. Jest widać wybrzuszenie, cylinder też jest widoczny. Kamisori zachowana w doskonałym stanie, zaopatrzona przeze mnie w owijkę. Tak wygląda. Przyjacielu, który chcesz się golić w sposób japoński. Tamahagane, stal mieczowa. Robimy tak. 3 palce z tej strony, 2 z tej. Przykładamy stroną omotę do twarzy i ruchy w kamisori są trochę inne niż wycieramy w gąbeczkę. Proszę. Nie niszcząc przy tym krawędzi tnącej, czyściutko. A to jest celuloza. Nic się złego nie stanie brzytwie. Tutaj ruchy są trochę inne, bo są bardziej krótsze niż w brzytwie zachodniej. Spójrz przyjacielu. Już nie ma co zbierać. Widzisz? Krótsze ruchy, zdecydowane. Takie ruchy zdecydowane powinny być też przy maszynce i przy brzytwie oczywiście. I jedziemy w miarę płasko, tym asymetrycznym szlifem, widzisz? Płasko w miarę przy skórze i cofamy i znowu staram się nie odrywać, żeby nie atakować potem w sposób niebezpieczny skóry. Po skórze mamy cały czas kontrolę nad ostrzem. Nic się nie może wydarzyć złego. Krótkie ruchy po 2-3 cm. Proszę, tutaj się nic złego nie dzieje, owijka się nie brudzi. Widzisz? Bo tak to właśnie wygląda takie golenie. Zaczęliśmy tak. Przechodzimy cały czas, nie zmieniając ręki. Ja mówię o swojej metodzie. Są golący, którzy golą się 2 rękami. Patrz. I przechodzimy dalej. Widzisz? Krótkie ruchy, popatrz. Bez dociskania ona jest tak ostra i tą ostrość utrzymuje przez kilkaset co najmniej goleń. Słychać chrupanie, bo blank jest gruby, szlif jest taki bardziej zbliżony w cudzysłowie do klina, więc ona nie dźwięczy, bo nie jest cienka. Chociaż raz miałem przyjemność golić się kamisori, która dawała taki dźwięk, bo była cienko drążona. Popatrz, 3 palce, 2 palce. Palec oparty tutaj bliżej pięty, widzisz? Bliżej puncy. Cała filozofia. Jedna ręka. Ja się trzymam golenia właśnie taką metodą. Kamisori, dobrze, żeby zrobić pianę pod kamisori bardziej mokrą. Ta piana jest dosyć odrobinę za mało mokra. Poprawię, za chwilę poprawię, nawilżę ją bardziej.
Najstarsze kamisory mają blanki bardziej proste, bardziej długie. Stare kamisory mają blank od początku do końca prawie równy i cieńszy niż ten. Tutaj jest szerzej, a tu przypięcie jest wężej. Więc co epoka, co pewien okres w historii, no to kształty kamisory zmieniały się. Teraz tak. Wjechaliśmy tą stronę. Tutaj ciężko nam będzie się wygiąć. To robimy tak. Odwracamy narzędzie i łapiemy sobie w ten sposób. Zobacz. Kciuk, palec wskazujący podpiera się 3 palcami. Widzisz? I możesz jechać pod włos. Kamisory jest tak skonstruowana, że mógłbyś się ogolić pod włos od razu. Widzisz? Spójrz. Banalna prostota. Po prostu nie da się już prościej trzymać narzędzia do golenia. Popatrz. Pierwotnie kamisory były były robione w Chinach i przybyły do Japonii razem z buddyjskimi mnichami i służyły do golenia wspomnianym mnichom głów. Później przyjęły się do golenia głów samurajów, na przykład pierwsze z epoki kamisory oriki. Zapraszam Was, jeśli chcecie sięgnąć w moim kanale kilkanaście filmów do tyłu, czy kilkadziesiąt, nie pamiętam już dokładnie. Mogłem się przygotować bardziej. To tam są odcinki, gdzie gole się kamisory oriki. To są kamisory za czasów samurajów, 200 lat. I to były te pierwsze kamisory, także kamisory goliły się również kobiety. Rozcieńczyłem pianę. O, teraz jest lepiej. Bixby. Producent nazwał swoje mydło w ten sposób, bo w 1932 roku w Kalifornii powstał most o tej nazwie nad morzem, w pobliżu skał, w pobliżu gór i tym zapachem, tą nazwą chciał oddać zapach, który panuje w pobliżu właśnie tego mostu. Dryfujące drewno, wulkaniczne skały, czy ten zapach morza, takiej bryzy morskiej. Tu faktycznie w tym zapachu podobnym do mydła Hałana to się czuje. Czuje się też morską bryzę. Ale w taką ciepłą, to nie jest lodowata północna, tylko to jest taka ciepła bryza. Golimy się teraz pod włos narzędziem używanym kiedyś przez buddyjskich mnichów. To jest narzędzie jednoręczne. I jego konstrukcja wymusza, no, możemy się, tak jak już wspomniałem, golić obiema stronami, ale najwygodniej jest, kiedy strona omote przylega do skóry. Kiedy jeden człowiek goli drugiego, ale zobaczcie, żebyście wiedzieli, jakie to jest przyjemne golenie. Ona sama, ta brzytwa sama łapie włosy. Ekstremalnie nisko względem skóry. Proszę. Widzicie? Tak trzymam teraz kamisory, więc można powiedzieć, że ten chwyt jest bardzo, bardzo intuicyjny. Teraz tak. I bokiem. Popatrzcie. Widzicie?
Proszę. Opieram palec o piętę tutaj, a te 3 palce mam tutaj, a ostatni, najmniejszy, robi kontrę, jakby stabilizując ostrze. Już jestem, mógłbym sobie darować trzecie przejście. To jest właśnie Kamisari. Tak goli. Taką brzytwą się nie przegolicie. Nie ma takiej możliwości. Zacięcie jest możliwe jak każdym narzędziem, ale golenie jest naprawdę, uwierzcie mi, najbardziej przyjemne spośród wszystkich tych narzędzi, mówię za siebie, których ja w życiu mogłem używać. Proszę. Przejście pod włos. Teraz jadę tak. W drugą stronę. Tu i w drugą stronę. Ucho. Czy przy uchu jest ciężko ogolić zarost? Wcale nie. Popatrzcie. Palec sięga za ucho. I tak mogę sobie też w sposób dokładny dogolić boczki. Widzicie? Patrzcie, jak fajnie. I teraz tak. Policzki. Golenie pod włos. Omotę dobrze opiera mi się o skórę. I tutaj wbrew pozorom tej cienkiej rączki narzędzie nie ma raczej tendencji do tego, żeby się wywinąć. A już ostrość tego narzędzia gwarantuje to, że sunie po skórze lekko. Patrzcie. Widzicie? Proszę zobaczyć. Tak wygląda drugie przejście zaliczone. Czekałem na golenie Kamisori, bo to jest narzędzie, które najbardziej lubię używać do golenia się. Ale na moim kanale będą się pojawiać też maszynki. Już wkrótce. Ale pozwólcie, że ogolę się kilka razy Kamisori, zanim sięgnę po inne narzędzia. Proszę, trzecie przejście. Piana już jest rozwodniona, taka jak powinna być. Bardziej rozcieńczona. Nie jest taka gęsta, jak była na początku, kiedy zrobiłem ją. Łatwość wyrabiania piany, nic trudnego. Pianę wyrabia się w sposób łatwy tymi mydłami. Pokazywałem Wam mydło Astoria, Tobacco Flower czy Tobacco, nie pamiętam dokładnie nazwy. To mydło, którym się teraz golę, nie ma w składzie mentolu. Co prawda ja nie czytałem tego składu, ale ja nie czuję na skórze teraz mentolu. Ostatnie przejście z włosem. Proszę. Tu już przy pierwszym przejściu zostały ścięte zarost. Sięgajcie też i po takie narzędzia, bo na świecie maszynek, brzytew, zachodni świat golenia się nie kończy. Jest też takie coś. Dla mnie to jest koniec skali, jeśli chodzi o kulturę golenia, o sposób do golenia. Ojej, przyjaciele, żebyście mogli to poczuć. Kiedy pierwszy raz goliłem się Kamisori, to po prostu byłem naprawdę szczerze zadziwiony jakością, jaką oferuje golenie tym narzędziem. Zaczynaliśmy tak, teraz jedziemy tu. Widzisz, przyjacielu? Proszę. Możesz sobie napiąć skórę. Włos który jest ukryty pod skórą, bardziej się wysunie, wysztorcuje.
Krótkie ruchy. Proszę. Tu nie trzeba jechać przez całą brodę. Króciutkie ruchy. Ja podejrzewam, że to są takie 2-3 cm, może 4. Nie za długie. Kamisoria jest tak skonstruowana, że nawet jeśli mamy problematyczne włosy tu rosnące do ukosa, tak, w tą stronę, to przejście w ten sposób, bądź lekko do ukosa, te włosy zetnie. Nie trzeba celować tak, bądź jakoś w ten sposób, nie. Można wziąć brzytwę do ukosa, też padło pytanie od jednego z moich kolegów, bodajże Marcina. Możesz sobie, Marcin, zrobić w ten sposób, pojechać. I włosy rosnące ukośnie w tą bądź w tą stronę, jakby prostopadle, równolegle względem skóry, też zetniesz tym narzędziem bez problemu. Zachęcam Was do takiego sposobu golenia, bo to jest najbardziej prosty i najbardziej skuteczny w mojej ocenie sposób golenia. Stal tutaj, Tamahagane, są doskonałe stale Yasuki, współczesne stale wzorowane na tej, którą teraz używam do golenia. I proszę, zwilżę jeszcze mocniej twarz, żeby wyczuć, gdzie jakieś są niedociągnięcia. Ja mam słaby wzrok, a nie chcę bardziej zbliżać twarzy do lustra. Można wyczuć nierówności. Czekajcie, mnie zwilży. Niedociągnięcia można wyczuć, tak? Jak widzę, mydło po zgarnięciu piany daje jeszcze bardzo dobry poślizg. Ręka jeździ po skórze, jakby posmarowana jakimś dobrym balsamem. Takie są mydła Moon. Ta brzytwa, długość krawędzi tnącej to jest 46 mm. To jest, zobaczcie, 3/4 długości brzytwy zachodniej. 46 mm od pięty. Pięta, zobaczcie, jaka jest niewielka do czoła. 46 mm, 33 gramy to waży. Można, ale 33 gramy, ale to jest taka waga, że ciężar akurat idzie w tą stronę, w stronę blanku. Tutaj trzymamy i jakby sama się równoważy na twarzy. Musielibyście spróbować, jeśli chcecie. Zachęcam, nie zmuszam. Jak widzicie, przegolenia nie ma na twarzy, mimo tylu krótkich pociągnięć, ale to są pociągnięcia, które tylko się po prostu muskają skórę. Spójrzcie, można poprawić, ponieważ ta warstwa poślizgowa jest jeszcze tak dobra, że bezkarnie możemy sobie poprawiać. Możemy sobie poprawić tak pod żuchwą. Zobacz, 3 palce, obracasz pod żuchwę i jedziesz. A już jest elegancko, tu nie ma nic. A tu znowu tak. Nie ma już co ścinać. Tu w tym zagłębieniu jak zwykle.
Dobra, tak sprytne narzędzie. I powiem Wam, że po kilku razach chwyt kamisoli, sposób uchwycenia się staje się intuicyjny. Pamiętajmy o tym, bo to jest stal węglowa, żeby stal zaraz była szybko po użyciu umyta, spłukana i wytarta suchą szmatką. Ja do wycierania wszystkich brzytew swoich, które mam, tych i zachodnich, używam ściereczki z lnu. Proszę, tak wygląda. Azuma Tamahagane. Używam ściereczki lnianej, dlatego że len ma jeszcze dobre właściwości polerujące, lepsze jak bawełna. Podobnie jak lniany pas, który macie do wecowania, lnianą taśmę. Proszę bardzo. Moim skromnym zdaniem len lepiej się spisuje, jeśli chodzi o czyszczenie narzędzi po goleniu. Nawet maszynki, przetarcie maszynki jakiejś chromowanej. Ja brzytwy wszystkie przecieram z ściereczką z lnu. Do tego len nie zostawia drobnych kłaczków na metalu. Kamisori, tak goli. Przyjacielu, ja mam ponad pół wieku. Patrz jaką mam skórę. No też między innymi dzięki temu mydłu. Bixby, nazwa mostu w Kalifornii. California. A tutaj mamy wodę po goleniu. Nie wiem, czy tutaj jest w składzie mentol. Pozwolicie, że szybko przelecę. Może tu w składzie znajdę, ale nie doszukałem się mentolu, ale tutaj tych składników jest dużo, być może jest. Zobaczę na własnej skórze. Bixby, woda po goleniu, forma takiej zawiesiny. Kosmetyki użyczone przez Karola, przyjacielu. Dzięki Tobie również ten kanał może funkcjonować, istnieć. Mogę przybliżać ludziom różne sposoby golenia i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję Wam za subskrypcję, bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za krytykę również. Świeżość, owoce, wanilia, ale taka wanilia odświeżająca, może trochę dymu nawet czuję też. Dziękuję za wszystkie, przyjaciele, formy wsparcia. I będę Wam prezentował również teraz maszynki, brzytwy zachodnie, kamisori. Różnorodność na moim kanale będzie niezmiennie. Dzięki Wam i dla Was. Tymczasem do zobaczenia. Sayonara.